Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj przyjrzę się ostatniej nowości z serii Technik na styczeń 2026 i tak jak widzicie jest to zestaw 42224 Porsche 911 GT3, składa się z 1313 elementów, katalogowo kosztuje 620 zł, ale już w tej chwili można go kupić poniżej 500 zł. Z tyłu pudełka możemy zobaczyć, jak wygląda prawdziwe Porsche. Są też zdjęcia przedstawiające dwie funkcje, czyli skręt kół oraz podnośniki, które umożliwiają szybkie podniesienie pojazdu podczas postoju w boksach. W środku znajdziemy 9 ponumerowanych torebek z klockami. Dodatkowo w torebce foliowej 4 felgi, zadrukowane nadkole, ramki i giętki element. Luzem mamy wrzucone 4 opony. Tak jak można było się spodziewać, mnóstwo naklejek. No i oczywiście instrukcję. Nie ma żadnego wprowadzenia. Kroków mamy 474. Tutaj mamy to samo co z tyłu pudełka. Jest porównanie prawdziwego Porsche z tym z klocków. No i na końcu wykaz wszystkich elementów. I w pierwszym etapie budujemy tylne zawieszenie. Oparte jest na czerwonych amortyzatorach. Na tylnej osi jest dyferencjał i bezpośrednio do niego podpięty jest silnik typu Boxer. Tłoki nie działają tak jak w prawdziwym silniku, ponieważ powinny one się poruszać w przeciwległych kierunkach. W drugim etapie budujemy bardzo ciekawą funkcję podnoszenia i opuszczania pojazdu. Będzie można nią sterować na dwa sposoby: albo kołem zębatym, albo gałką. Dodatkowo mamy wyprowadzenie do sterowania skrętem. Będziemy nim sterować tym czarnym kołem zębatym. Następnie mamy zejście w dół, kardan i przejście tutaj do niebieskiego koła zębatego. Muszę powiedzieć, że jak na razie jestem miło zaskoczony. Raczej spodziewałem się tutaj kolejnej wydmuszki, a jest naprawdę bardzo technikowo, bardzo gęsto. W trzecim etapie budujemy przednie zawieszenie. Tak samo jak i tylne, jest ono oparte na czerwonych amortyzatorach. Kończymy też układ kierowniczy. Jak pamiętacie, w poprzednim etapie on się kończył tutaj. Następnie mamy już przejście do góry do błękitnego koła zębatego. Następnie przejście do przodu do czarnego koła zębatego i tutaj mamy zębatkę. Po drodze, tutaj gdzie mieliśmy to błękitne koło zębate, jest jeszcze jedno wyjście na górę do niebieskiego koła zębatego, przejście do lewej strony i podpięcie do kierownicy. W czwartym etapie budujemy dach, wnętrza wlotów powietrza oraz zaczynamy tył. W piątym etapie kontynuujemy budowę tylnej części Porsche. W szóstym etapie budujemy boczne progi oraz montujemy już prawe drzwi. Mocowanie daje lekki opór, dzięki temu po domknięciu drzwi nie powinny się same otworzyć. Jestem już w dziewiątym, ostatnim etapie budowania. We wcześniejszych już do Was nie wracałem, bo cały czas to już jest tylko budowa karoserii. A jeszcze doszła nam deska rozdzielcza do wnętrza. W dziewiątej torbie pojawiły się zupełnie nowe elementy. Panele 3x9x2. Które licują się z nadkolami.
oraz zupełnie nowe osłonki do świateł. I Porsche jest już gotowe. Proces budowy był zaskakujący, bo tak jak wcześniej mówiłem, spodziewałem się jak zwykle tutaj jakiejś nowej wydmuszki od Lego, a szczególnie w pierwszych etapach budowy było bardzo gęsto, było sporo mięsa technikowego. Co do wyglądu, to na żywo też prezentuje się dużo lepiej niż na zdjęciach na pudełku. Bardzo podoba mi się to, jak wygląda tutaj skrzydło. Jest pomysłowe mocowanie na akslach, dzięki temu nie jest ono ciężkie, przytłaczające, jak to często się zdarza. Fajnie wygląda cała linia dachu. Jest mniejszy od rufa Kady. Niestety przez to, że pod tymi światłami mamy prostokątny otwór, prostokątną czerń, to te osłonki praktycznie są niewidoczne, nie nadają kształtu światłom, tylko widzimy po prostu czarne prostokąty. No i ten przód zaczyna dziwnie wyglądać i przestaje przypominać Porsche. Dopiero jak postawimy go sobie bokiem, to ten kształt świateł nie ginie w tym czarnym tle. Fotel wygląda fajnie, deska rozdzielcza też. Brakuje mi kontynuacji wzoru na tylnych nadkolach, ponieważ jest to obły element, więc Lego zmuszone by było tutaj zrobić nadruki, a to już za duże koszty, więc te tylne nadkola wyglądają trochę łyso, a tak Porsche prezentuje się od spodu i to jest praktycznie jedyne miejsce, gdzie możemy sobie podejrzeć silnik. Przez tylne okienko jest niewidoczny, widzimy tylko dyferencjał. Dobra, przejdźmy do funkcji. Zacznijmy od skrętu. Skręt jest mocny, bardzo fajnie działa. Do skrętu, jak już zresztą widzieliście podczas budowania, jest podpięta też kierownica. Możemy sobie otworzyć przednią maskę. Zawieszenie działa jak najbardziej poprawnie. Oczywiście mamy otwierane drzwi. No i ostatnia funkcja, czyli podnoszenie pojazdu. Tym kołem zębatym tą funkcją steruje się bardzo dobrze. Jeśli chodzi o tą gałkę, to jest bardzo trudny dostęp do niej. A opuszczenie samochodu jest praktycznie niemożliwe. Ta funkcja na pewno jest tutaj dużym plusem tego zestawu. No i cóż, podsumowując, jest to naprawdę niezły zestaw, jeśli chodzi o kwestię procesu budowy. Niezły, jeśli chodzi o wygląd, ale jeśli nie patrzymy na niego z przodu. Bardzo fajnie, że ma coś więcej, jeśli chodzi o funkcję, niż tylko tłoki, zawieszenie i skręt. Myślę, że przy dzisiejszej powiększającej się konkurencji na rynku kwota ponad 600 zł za tak nieduży zestaw jest powodem, że nie mogę go jakoś bardzo dobrze ocenić, bo cały czas z tyłu głowy mam to, że dopłacając parę groszy więcej mogę mieć świetny zestaw Lotusa w skali 1:8 ze skrzynią biegów, świetnie wyglądającego. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.